Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Moi drodzy, wydawałoby się, że do świąt pozostała jeszcze chwila, ale są rzeczy, o których warto pomyśleć już teraz. Jedną z nich jest piernik długodojrzewający, który wypełni wasze domy cudownym zapachem korzennych przypraw. Jednak najważniejszą przyprawą w tym przypadku jest czas, którego to ciasto trochę potrzebuje. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jaki jest wasz ulubiony piernik. Zapraszam was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego piernika zaczynam na kuchence, gdzie do średniego rondelka przekładam 125 g masła. Dodaję do niego 250 g miodu, u mnie wielokwiatowy, ale świetnie sprawdzi się też rzepakowy, oraz 200 g cukru. Zawartość rondelka podgrzewam przez kilka minut, stale mieszając, aż masło i cukier się rozpuszczą i utworzą jednolity płyn. Wtedy ściągam rondelek z ognia i odstawiam do wystudzenia. W tym czasie mogę zająć się składnikami suchymi. Do dużej miski przesiewam 500 g mąki pszennej i po 2 łyżeczki cynamonu, imbiru, gałki muszkatołowej, sproszkowanego ziela angielskiego i goździków. Na końcu dodaję sodę oczyszczoną, również 2 łyżeczki i solidną szczyptę soli. Po przesianiu składników krótko je mieszam za pomocą rózgi do równego rozprowadzenia przypraw w mące. Kiedy wszystko jest już połączone tak jak trzeba, dodaję do mąki 60 ml mleka i 2 jajka. Krótko mieszam zawartość miski tylko do wstępnego połączenia i wchłonięcia wilgoci przez mąkę. Nadchodzi czas na resztę składników mokrych. Do miski dodaję wystudzony maślano-miodowy syrop. Ciasto łączą ze sobą za pomocą drewnianej łyżki, aż cała mąka zostanie wchłonięta przez płyn, a samo ciasto stanie się jednolite. Na tym etapie będzie ono dosyć płynne, jest to całkowicie normalne. Struktury nabierze dopiero po leżakowaniu. Gotowe ciasto przekładam do szklanego pojemnika, który z czystym sumieniem mogę odstawić na kilka tygodni. Wyrównuję jego wierzch, przykrywam ściereczką, a następnie wieczkiem pojemnika, które zamykam tylko w połowie. Jeśli nie macie takiego pojemnika, możecie użyć np. naczynia żaroodpornego z pokrywką. Tak przygotowane ciasto odstawiam na 3 do 6 tygodni do lodówki i pozwalam mu dojrzeć, żeby porządnie przeszło przyprawami i nabrało odpowiedniego smaku. A ja w tym czasie mogę spokojnie planować kolejne przepisy. Ryba po grecku była, barszczyk był, grzybowa była, jajka to nie te święta. A może serniczek z łososia? Po około 3 tygodniach ciasto powinno stwardnieć i nabrać struktury pozwalającej na formowanie pierników. Ja pozostawiłem je w lodówce na pełne 6 tygodni, głównie dlatego, że miałem na to czas. Wy możecie wypiekać swoje pierniki już po 3-4 tygodniach. Ciasto polecam nastawić najpóźniej w ostatnim tygodniu listopada, żeby cieszyć się aromatycznymi wypiekami w święta. Po upływie 6 tygodni nareszcie zabieram się za wypiekanie pierników. Ciasto wyciągam ze szklanego pojemnika i dzielę je na 2 w miarę równe części. Robię to na solidnie podsypanym mąką blacie, ponieważ ciasto będzie szybko nabierać temperatury i zacznie się mocno kleić. Jedną połowę ciasta odstawiam ponownie do lodówki, drugą przekładam na wyłożoną papierem do pieczenia blaszkę o rozmiarach 32 na 24 cm i wyklejam nim całą powierzchnię. Chwilę to zajmuje, ale według mnie jest to całkiem sensowne rozwiązanie. Oczywiście możecie też rozwałkować ciasto na solidnie podsypanym mąką blacie lub stolnicy. Wyklejanie ma jednak tą przewagę, że od razu formuję ciasto w odpowiedni kształt. Po wyklejeniu blaszki wyrównuję ciasto za pomocą mniejszej formy. Możecie też użyć do tego wałka. Tak przygotowane ciasto trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół na około 15 minut do suchego patyczka. Kiedy blat jest odpowiednio upieczony, wyciągam go z piekarnika i odstawiam w blaszce na około 15 minut do lekkiego przestudzenia. Po tym czasie przekładam go do góry dnem na kratkę, zdejmuję ze spodu papier do pieczenia i pozostawiam do całkowitego wystudzenia.
W tym czasie zajmuję się drugą częścią ciasta, z którą postępuję dokładnie tak samo. Wystudzony płat ciasta przekładam na deskę do krojenia i przycinam go tak, żeby uzyskać 3 mniejsze, równe części ciasta. Zaczynam od obcięcia nieregularnych, mniejszych boków, po czym mierzę ciasto wzdłuż linijką i dzielę na 3 części. Wtedy wyrównuję ciasto wzdłuż dłuższego boku i uzyskuję 3 części o wymiarach 10 na 22 cm, które złożą się na jeden piernik. Oczywiście im bardziej się do tego przyłożycie, tym równiejsze będzie gotowe ciasto. Nadchodzi czas na wstępne złożenie piernika. Polecam zrobić to na czymś odrobinę większym niż ja, na przykład na desce do krojenia. Jedną część piernika układam na dnie i smaruję ją solidną warstwą konfitury śliwkowej. Jej ilość będzie zależeć od Waszych preferencji. Następnie układam kolejny płat ciasta, który również smaruję konfiturą. Wszystko to przykrywam ostatnią warstwą ciasta piernikowego i w miarę możliwości wyrównuję. Dobrym pomysłem jest spięcie całości drewnianym patyczkiem, dzięki czemu warstwy nie będą się przesuwać. Tak przygotowany piernik odstawiam do lodówki na całą noc. Oczywiście z drugim postępuję dokładnie tak samo, z tą różnicą, że do jego złożenia użyłem konfitury porzeczkowej. Następnego dnia, kiedy pierniki są już schłodzone i solidnie połączone przez konfitury, zabieram się za czekoladową polewę, którą pokryję ciasto. 220 g ciemnej czekolady kroję w niewielkie kawałki. Polecam użyć takiej o wysokiej zawartości kakao. U mnie jest to 72%. Pokrojoną czekoladę przekładam do miski odpornej na wysokie temperatury i pozostawiam na chwilę na blacie. W tym czasie przenoszę się na kuchenkę, gdzie do niewielkiego rondelka wlewam 110 ml mleka i dodaję do niego 110 g masła. Zawartość naczynia podgrzewam, stale mieszając do całkowitego połączenia się składników. Kiedy płyn zaczyna się delikatnie gotować, ściągam rondelek z ognia i przelewam jego zawartość do miski z czekoladą. Naczynie pozostawiam w spokoju na około 3 minuty. Po tym czasie mieszam jego zawartość, aż czekolada całkowicie się rozpuści, a całość utworzy gęstą polewę. Tak przygotowaną polewą pokrywam całą powierzchnię piernika. Zaczynam od góry, gdzie nakładam jej sporą ilość i równo rozprowadzam po całym wierzchu. Nic się nie stanie, jeśli będzie jej odrobinę za dużo i zacznie spływać po bokach, ponieważ te też pokrywam cienką warstwą, która pozwoli zamaskować wszelkie nierówności i ewentualne braki w konfiturze. Gotowe ciasto dekoruję jeszcze odrobiną płatków migdałowych i kandyzowaną skórką pomarańczy. Za ich pomocą pokrywam tylko górę piernika, ale jeśli macie taką chęć i dużo cierpliwości, możecie pokryć też boki. Do dekoracji można użyć również orzechów włoskich, ja akurat nie miałem ich pod ręką. Gotowe pierniki odstawiam do zastygnięcia polewy. Kiedy ta się zestali, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby delektować się solidnym kawałkiem aromatycznego piernika. Nareszcie, po zaledwie kilku tygodniach, można się częstować. Dobrze, że aktywnej pracy nie ma przy tym pierniku zbyt dużo, bo od samego czekania można oszaleć. Mimo wszystko uważam, że warto. Piernik jest mięciutki, puszysty, po prostu idealny. Przyprawy, które dodaliśmy, nadają mu fantastycznego zapachu, a konfitura i czekolada to idealne wręcz wykończenie. No to co? Robicie miejsce w lodówce? Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!